Witam po raz kolejny. Zaczynamy, że tak powiem, już w połowie drogi. Dlaczego tak to określiłem? Dlatego, że beczułka już jest z zawartością. Dlaczego nie rozpocząłem wtedy, kiedy beczułka była pusta i zawartość trzeba było włożyć? Dlatego, co pewnie słychać i w tej chwili, że chrypię. Wtedy nie byłem w stanie komunikować się za pomocą aparatu mowy. Ale idzie ku lepszemu. Słychać pewnie w ostatnich filmach, że coś tam mnie trzyma. Oddałem się w opiekę trudno dostępnej służby zdrowia. Podobno żył będę, ale chrypiał jeszcze trochę przez jakiś czas tak. W związku z czym za te chrypienie przepraszam i przystępujemy do dalszych działań. Co tu jest? Golonka. Jest tutaj zapeklowana golonka. Zapeklowana w bardzo prosty sposób. Sól peklująca według standardowej dawki, liść laurowy i ziele angielskie. I to wszystko. Tam szczegóły ilości podam w opisie, żeby było jasne. Dla tej ilości i dla tej wagi, tak? Talerzyk, jak zwykle, pierwszy test zapachowy, pachnie rewelacyjnie. Można ją powyciągać. Są to płaty tylnej golonki, kawałki całkiem sporo, jak widać. Czas peklowania 6 do 10 dni. Oczywiście w bardzo chłodnym pomieszczeniu albo w lodówce. Kolejny kawałeczek. Trochę tego tu jest. Zdejmuję listki laurowe. O. Jak ktoś lubi, może dodać też parę ziarenek, parę ząbków czosnku. Ja czosnek uwielbiam, co niejednokrotnie powiedziałem, więc oczywiście też się nie powstrzymałem od tego, żeby wkroić tutaj ze 2 ząbki, ale w oryginalnym przepisie tego czosnku nie było. No dobrze, co teraz? Na chwileczkę pod kran, letnią wodą przepłuczę i za chwilę wracam. Już jestem z powrotem. Oczywiście wcześniej, przed rozpoczęciem peklowania, trzeba dokładnie te skórki obejrzeć, czy gdzieś tutaj jakieś włoski nie pozostały i dobrze jest je opalić. Ja do tego celu używam takiego palnika ręcznego, jak się i w cukiernictwie i w różnych innych dziedzinach kulinarnych i nie tylko spotyka. To wszystko jest ładnie, nic nowego po peklowaniu nie powychodziło. W związku z powyższym gdzieś tu w okolicach kości przebijam i tak do ociekania. Czas ociekania 3-4 godziny w chłodnym pomieszczeniu. Niech porządnie okapie. Ja to zaraz powieszę, zniosę i jeszcze dzisiaj trafimy z tym do wędzarni. Prawda, że ładnie wyglądają? Mi się też podobają. A pachną cudownie, naprawdę cudownie.
Po wyjęciu z wędzarni dobę. Jedną dobę wisiały w ciepłym pomieszczeniu po to, żeby troszeczkę się podsuszyły. W takim szybszym tempie teraz je zdejmuję, zanoszę do chłodnej spiżarni i tam minimum tydzień będą czekały. Może dłużej. Zobaczymy. Za oknami jesiennie i chłodno, ale nie ma co się tego chłodu bać, bo zapasy w spiżarni są. I tutaj jest jeden z kawałków golonki, którą się przez ostatni czas zajmowałem. Jeżeli by ktoś chciał mieć tą golonkę wykonaną na szybko, do szybkiego zjedzenia, do szybkiej konsumpcji, wystarczyłoby, żeby wędzić ją przez 3, 4, 5 godzin w gorącym dymie i powiesić tam na dzień, dwa, żeby troszeczkę podeschła. Mogłaby wtedy schłonąć w temperaturze pokojowej, ale moim celem było to, żeby ona troszeczkę w spiżarni jeszcze mogła powisieć. W tej chwili już ma dobre ponad tydzień takiego odpoczywania. Będzie mogła zgnieść go jeszcze dłużej. Jest takim pozalodówkowym zapasem, po który można zawsze sięgnąć. Jest też wspaniałą ozdobą spiżarni. Jak ktoś wchodzi, to pięknie wygląda. Można się pochwalić, że tak powiem, zasobami, jeżeli ktoś taką spiżarnię z zasobami posiada. No dobrze, dość gadania, trzeba spróbować. Przypominam, 4-5 dni wędzenia, przy czym pierwszy dzień wędzenia tak długo, wędzenia zimnego oczywiście, tak długo, aż zobaczymy pierwsze efekty koloru, takie chociażby minimalne, można oczywiście dłużej. No i potem 4-6 godzin dziennie. Oczywiście nie da się tego precyzyjnie powiedzieć, bo stopień w tą, stopień w tamtą wydłuża ten czas albo go skraca, więc trzeba cały czas obserwować i widzieć, co się dzieje. Można też oczywiście, jeżeli są takie techniczne możliwości, puścić proces ciągły i niech to się wędzi na okrągło, ze 3 doby może wystarczyło. Ale to też trzeba patrzeć, tak? No dobra, może zacznę od wyjęcia haka. Bardzo pięknie pachnie, no. Jest niesamowity, bardzo intensywny aromat. No i teraz trzeba to ukroić. Niebo w dosie, nie w gębie na razie. Ukroję kilka plastereczków. I jeszcze jeden do degustacji. Ok. Skórka troszeczkę twardsza. Co my tutaj mamy? Bardzo, bardzo smaczna. No i dość krucha. Troszeczkę się ciągnie, ale to jest mięsko wędzone na zimno. Innej możliwości nie ma. Skórkę da się pogryźć. Zęby mi ścięgnęły, bo myślałem, że jeszcze będzie mocniej, ale nie. Da się ją normalnie urwać. Smaku bardzo fajne. Rozchodzi się też bez problemu. Można rwać. Nie będę samego pałaszował, biorę zaraz kromkę chleba i będę miał śniadanko w ten jesienny poranek gotowy. Gotowe, przepraszam. Jeszcze tylko przygotuję wszystko do zdjęcia. Spróbujcie, bardzo rzadko wykonywana rzecz, ale warta tego, żeby ją zrobić, spróbować, samemu ocenić. Smacznego Wam życzę.